Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. W dniu dzisiejszym będziemy realizowali spotkanie w ramach projektu PhD Well, zintegrowane działanie na rzecz dobrostanu psychicznego i rozwoju środowiska doktoranckiego, które realizowane jest przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Przybliżymy Państwu obowiązujące regulacje prawne dotyczące rozprawy doktorskiej. Omówimy również praktyczne aspekty ich zastosowania, czy też stworzymy Państwu przestrzeń do wymiany doświadczeń i wspólnej dyskusji. Ja się nazywam Grochocka Małgorzata, jestem doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I moimi gośćmi, a także Państwa są pani doktor inżynier Zuzanna Chazubska. Dzień dobry. Pani doktor jest ekspertką z doświadczenia w obszarze zarządzania i budowania polityk publicznych. Jest to również menadżerka, która swoje kompetencje zawodowe zdobywała między innymi w dynamicznym środowisku startupowym, ale przede wszystkim jest to pełnomocniczka ministra nauki i szkolnictwa wyższego do spraw polityki naukowej państwa. Dlatego uczestniczy w tworzeniu strategii związanych z wzmacnianiem konkurencyjności Polski. Moim drugim gościem jest pani magister inżynier Anna Nieczaj. Dzień dobry, jeszcze nie doktor, ale dzień dobry. Doktor in spe. Tak, pani Ania Nieczaj jest przewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów, jest doktorantką Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej imienia Ignacego Łukasiewicza. Ponadto jest przewodniczącą Samorządu Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej i realizuje swoją rozprawę doktorską w dziedzinie inżynierii chemicznej. I trzecim moim i Państwa gościem jest pan magister Przemysław Mroczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. Przemysław jest prawnikiem z wykształcenia i ekonomistą. Jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest pełnomocnikiem zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów do spraw jakości kształcenia i ekspertem do spraw ewaluacji szkół doktorskich. Ponadto jest członkiem zespołu Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, a w latach 2021-2023 był przewodniczącym Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie przygotowuje swoją rozprawę doktorską z zakresu prawnych aspektów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Jest ponadto autorem kilkunastu praw naukowych, w tym komentarza do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tak jak napomniałam na początku, w dniu dzisiejszym będziemy skupiali się na temacie dotyczącym rozprawy doktorskiej w świetle przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. I to jest bardzo szeroki temat, natomiast te praktyczne aspekty będziemy chcieli tak czy inaczej w jakiś sposób Państwu przekazać, tak aby były one jak najbardziej dostępne. Natomiast temat dotyczący rozprawy doktorskiej i tych przepisów jest nie tylko szeroki, ale też i bardzo ważny dla każdego doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej. Wynika to przede wszystkim ze zmiany systemu, ponieważ obecnie doktoranci mogą realizować swoją rozprawę doktorską, swoje kształcenie w szkołach doktorskich, ale i nie tylko, ponieważ oczywiście dalej mogą realizować tą rozprawę doktorską z tak zwanej wolnej stopy, czyli w trybie eksternistycznym. I w pierwszej kolejności chciałabym skierować pytanie do pani doktor Zuzanny Chazubskiej, która jakby mogła pani doktor powiedzieć, w jaki sposób ocenia wpływ obecnych przepisów na jakość i przebieg przygotowywania rozprawy doktorskiej. Też do własnego doświadczenia, ponieważ ja Tak. zrobiłam doktorat jeszcze według tych tak zwanych starych zasad, natomiast już w rzeczywistości, gdzie nowe zasady obowiązywały i miałam takie porównanie z znajomymi, którzy rozpoczynali w szkole doktorskiej funkcjonowanie.
Ja szczerze mówiąc te zmiany oceniam pozytywnie, to znaczy myślę sobie, że osobiście wolałabym doktorat realizować w ramach szkoły doktorskiej, natomiast to nie jest tak, że są same plusy. Są również jakieś tam minusy, o których myślę, że też powiem. Natomiast to, co według mnie dla doktorantów jest najważniejsze, i przepraszam, że tak mówię, ale też byłam w KRD, kiedy ustawa 2.0 była przygotowywana i o to walczyliśmy najbardziej, to powszechne stypendia. I mówię o tym, bo ja też byłam taką doktorantką, która na pierwszym roku nie otrzymywała stypendium i takich doktorantów było bardzo dużo. I chciałabym, żebyście Państwo wszyscy zrozumieli, to niekoniecznie byli doktoranci, którzy mieli słabsze wyniki. Nie zawsze tak było. To w moim przypadku to była kwestia tego, że ja na doktorat zdecydowałam się nieco później, to znaczy rekrutacja była na Politechnice Wrocławskiej, na której robiłam doktorat, taka, że można było się zdecydować właściwie jeszcze przed obroną albo po obronie magisterki i była taka tak zwana druga tura. Natomiast ci studenci, którzy zdecydowali się w drugiej turze, powody mogły być różne. U mnie na przykład to był powód taki, że ja nie myślałam o doktoracie przed obroną w ogóle. No myślałam o obronie, wiadomo, ale nie rozważałam tej ścieżki. Ci doktoranci, którzy w drugiej turze się zrekrutowali, w ogóle nie byli brani pod uwagę w procesie przyznawania stypendiów. W związku z tym, mimo że mój wynik no, uplasowałby mnie na drugim albo trzecim miejscu, już teraz nie pamiętam, na wydziale, to ja przez rok ten doktorat realizowałam bez żadnego absolutnie stypendium. I no to konsekwencje były takie, że oczywiście, że pracowałam, no bo każdy musi jeść, więc każdy musi gdzieś mieszkać. Więc ja mam świadomość tego, że te stypendia dzisiaj niekoniecznie zapewniają no, wszystko, czego doktorant potrzebuje. Mam na myśli zarówno mieszkanie, jedzenie, kulturę, wszystko to, czego potrzebuje człowiek, żeby żyć spokojnie. Natomiast jest to jakieś minimum, to znaczy uwierzcie mi, mówię z własnego doświadczenia, lepiej mieć niż nie mieć takie zapewnione co miesiąc pieniądze, szczególnie, że ta praca na doktoracie no, musi mieć specyficzny charakter, bo jednak na jakieś zajęcia trzeba chodzić, na jakieś seminaria trzeba chodzić. Ja akurat pracowałam w startupie i w fundacji, więc miałam tą elastyczność, natomiast konsekwencją tej elastyczności był brak pewności, jeśli chodzi o wynagrodzenie, więc no, na pierwszym miejscu zawsze będę stawiała powszechne stypendia, natomiast to nie jest tak, że to są same plusy, ponieważ te powszechne stypendia w konsekwencji doprowadziły do sytuacji, w której no, doktorat jest, ciśnie się na usta słowa bardziej elitarny, ale nie wiem, czy to jest dobre słowo, mniej dostępny może też to jest, to znaczy w moich czasach, to znaczy na starych zasadach, rzeczywiście można było zrekrutować się na doktorat i w ramach takiej próby niejako przez ten pierwszy rok no, przetestować się. Nawet jeżeli ktoś niekoniecznie spełniał w 100% te kryteria, spełnia je na przykład w procentach, nie wiem, 80, 70, dostał się, ale na przykład nie był dość dobry, żeby dostać stypendium, nadal mógł tą ścieżkę sprawdzić, nawet nadal mógł zobaczyć, czy to jest dla niego. No i na przykład była właśnie ta druga tura rekrutacji i znowu, może byśmy chcieli mieć na doktoracie tylko tych ludzi, którzy są pewni, przekonani i jakby jeszcze przed obroną magisterki idą, ale znów ja jestem takim przykładem, że nie zawsze tak jest i ta rozmowa o doktoracie z moją promotorką odbyła się akurat nieco później i wiele uczelni odeszło od takich no, dodatkowych rekrutacji właśnie ze względu na to, że zapełniają miejsca, które są determinowane finansowaniem stypendiów i później już tych dodatkowych szans nie ma. Tych miejsc jest rzeczywiście mniej, ta rekrutacja jest trudniejsza, dlatego no tutaj ja tak powiedziałam, że wolałabym w szkole doktorskiej, ale gdyby to wyglądało dokładnie tak, jak wyglądało wtedy, to, no to ja prawdopodobnie na doktoracie bym nie była.
Natomiast to skupiłam się na tej jednej kwestii, natomiast inne ważne aspekty to interdyscyplinarność, którą ta ustawa wprowadziła. To znaczy szkoły doktorskie są interdyscyplinarne, to jest wymuszone i to no, z tego, co pokazują nasze analizy, rzeczywiście pozytywnie wpłynęło na to, w jaki sposób doktoranci publikują, ale też w jaki sposób prowadzą badania. No i nie sposób, bo tutaj Pani pytała też o jakość, nie sposób wspomnieć o czymś, co było bardzo ważne i zostało wprowadzone, czyli o ewaluacji szkół doktorskich. Nie było wcześniej właściwie mechanizmu, który by pozwolił no, zapewnić jakkolwiek tą jakość na studiach doktoranckich. Oczywiście to nie jest tak, że nie były jakościowe studia doktoranckie i że tam ta jakość nie była zapewniona, ale systemowego rozwiązania brakowało. I teraz jesteśmy już po tych pierwszych ewaluacjach. W 2024 roku to było 14 ewaluacji. Wiemy już, że są one pozytywne, to znaczy 13 na pewno jest pozytywnych, ja nie mam pewności jak ta ostatnia, która jeszcze jest w trakcie, natomiast no, jeden z tych raportów pokazuje wyraźnie, że to może być fajne narzędzie, nawet tam, gdzie jest OK, na wskazywanie kierunków rozwoju, na jakieś przekazanie zaleceń, bo rzeczywiście jeden z tych raportów jest nieco bardziej obszerny, czyli jest tam miejsce do rozwoju i do poprawy. Dlatego no, myślę, że to są takie najważniejsze elementy, o których możemy mówić, bo jeśli chodzi o zmiany, to jest ich bardzo, bardzo dużo i można o nich bardzo długo opowiadać. Natomiast ja mam też takie poczucie, że trochę już jesteśmy po tym momencie, kiedy możemy mówić o różnicach, możemy mówić o tym, co się udało, co się nie udało. No, myślę, że na pewno udały się powszechne stypendia, jeśli chodzi o to, że są. Natomiast fakt istnienia nie determinuje jakości. Myśmy jako KRD postulowali o dużo wyższe procenty względem wynagrodzenia profesora. I to są dokumenty ogólnodostępne, to możecie zobaczyć w naszych postulatach, że mówiliśmy o 50 chyba procentach przed oceną śródokresową. Więc to no nie do końca spełniło nasze wówczas oczekiwania i myślę, że to są też rzeczy, o które wy cały czas możecie walczyć i możecie zabiegać. Dziękuję. Pani doktor, tu taka właśnie uwaga ode mnie, ponieważ wiem, jaką ogromną pracę wykonała Pani na rzecz KRD, dlatego też nie wyobrażałam sobie, że jako taka ważna osoba nie mogłaby Pani z nami uczestniczyć w realizacji tego projektu. W szczególności, że wiem, że tutaj właśnie Pani jest ekspertką co do tego, w jaki sposób powstawały szkoły doktorskie, bo właśnie wtedy uczestniczyła podczas przygotowywania wszystkich dokumentów, jak i procedowania przepisów prawnych. Natomiast ja przepraszam, ale przewodniczącym był Michał Gajda i myślę, że uczciwie będzie też wspomnieć o nim, o Beacie Baran. To był naprawdę bardzo fajny zarząd, taki zgrany zespół, gdzie udało się dużo wypracować. Natomiast no, to warto wspomnieć o tych osobach, w szczególności Beata Baran też tam bardzo jako prawniczka ciężko pracowała i ostro walczyła. no właśnie, natomiast wspomniała Pani doktor o kryteriach i tutaj jako eksperta do spraw prawnych, prawnika z wykształcenia, chciałabym do Ciebie, Przemku, skierować takie pytanie, abyś mógł nam wskazać, co właśnie według obowiązujących przepisów stanowi Prawo o szkolnictwie wyższym i nauki, stanowi rozprawę doktorską i jakie właśnie te kryteria musi ona spełniać. Jasne. To jest pytanie pozornie proste, ale wielopłaszczyznowe. Dlatego, że z jednej strony możemy mówić o rozprawie doktorskiej przez pryzmat tego, czym ona, jakby materii i formy. Materii tylko czym ona powinna być w swojej istocie i formy, czyli jaką formę zewnętrzną ona powinna przybrać. No i tak w materii swojej rozprawa doktorska powinna, cytat z ustawy prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej i artystycznej. Czyli generalnie doktorant, doktorantka przygotowując swoją rozprawę doktorską powinni w pierwszej kolejności rozwiązać w sposób oryginalny jakiś problem naukowy, chociaż nie tylko, dlatego że rozprawa doktorska może mieć charakter osiągnięcia artystycznego, kiedy mówimy o dziedzinie sztuki, może być również pracą konstruktorską, wdrożeniową, czyli także
takie rozwiązania, które są, mają charakter bezpośrednio aplikacyjny w praktyce funkcjonowania na przykład jakichś podmiotów gospodarczych, ale nie tylko, bo praca wdrożeniowa nie musi być tylko w biznesie tak zwanym, może być na przykład w administracji publicznej, jak można wdrożyć jakąś innowację społeczną, nawet w dyscyplinie nauki prawnej, którą ja reprezentuję. Akurat ja nie robię doktoratu wdrożeniowego, który też ma ten charakter, taki komponent właśnie współpracy z partnerem zewnętrznym, ale to może być też wdrożenie na przykład w praktyce funkcjonowania organów administracji publicznej, czy w praktyce funkcjonowania jakiegokolwiek podmiotu. Więc mówimy o rozwiązaniu, oryginalnym rozwiązaniu problemu, przede wszystkim problemu naukowego, ale nie tylko. Także może być to osiągnięcie artystyczne, praca konstrukcyjna, praca wdrożeniowa, także praca, która również służy pewnej praktyce. No i to jest taka forma materii, formy, że tak powiem, czyli forma, jaką rozprawa doktorska może przyjąć. No to możemy mówić przede wszystkim o pracy pisemnej, możemy mówić, co się często nazywa zszywką, czyli o cyklu publikacji. Cykl to znaczy minimum 2, ale w praktyce wiemy, że różne dyscypliny naukowe mają pewne standardy, tak, że to na przykład powinny być 3 publikacje, które są przedstawiane. I teraz publikacje również nie ma prawnego wymogu, żeby to były publikacje, których wyłącznym autorem, autorką jest doktorant, doktorantka, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora. To oczywiście mogą być publikacje, które mają charakter współautorski. Też nie ma wymogu formalno-prawnego, żeby na przykład doktorant, doktorantka byli pierwszymi autorami czy autorami korespondencyjnymi w takich publikacjach, ale tutaj dużą rolę odgrywają już pewne zwyczaje, praktyka poszczególnych dyscyplin naukowych. Dlatego, że oczywiście przepisy to jest jedna sfera tylko, ale drugą jest to, że żeby nadać komuś stopień naukowy doktora, musimy, czy stopień doktora w dziedzinie sztuki, to musi dojść do uznania tej osoby przez środowisko naukowe. No i wyrazem tego uznania jest chociażby recenzja takiej rozprawy doktorskiej, później głosowanie w Radzie Naukowej, w Senacie lub w innym organie w uczelni, który nadaje stopień naukowy. Najczęściej to są rady naukowe, czasami senaty uczelni. I w tej sytuacji musimy też mieć na uwadze to, co w danym środowisku naukowym uważa się za doktorat, dlatego że to też jest ciekawe. Jestem ciekaw, czy ktoś prowadził takie badanie na przykład socjologiczne, no bo doktorat jest też pewnym takim rytuałem przejścia. Z takiej socjologicznej perspektywy można było o tym tak powiedzieć, że jakaś osoba przechodzi tak naprawdę z tej sfery, gdzie dokonywała prac o charakterze odtwórczym, do sfery, gdzie samodzielnie, oryginalnie rozwiązuje jakiś problem naukowy. Więc tak można byłoby też spróbować z takiej socjologicznej perspektywy powiedzieć, że proces przygotowania rozprawy doktorskiej, jej obrony, cała otoczka tego procesu, związana też chociażby z wyborem formy tej rozprawy, no jest też pewnym swoistym rytuałem przejścia, takim chrztem naukowym dla doktoranta, doktorantki. Oczywiście powiedziałem o podstawowych formach, bo tych form, jak nauka jest bardzo, bardzo płodna, kreatywna, kreatywni są naukowcy i naukowczynie, tak też formy rozprawy doktorskiej przepisy nie określają zamkniętego katalogu form. I w praktyce ta forma rozprawy doktorskiej może być zupełnie inna. Rozprawą doktorską może być, to czasami się praktykuje, biorąc pod uwagę to, że procesy publikacyjne są rozciągnięte w czasie, a doktorat trwa określoną liczbę lat, żeby to na przykład był cykl publikacji i manuskryptów publikacji, czyli takich, które zostały skierowane, zainicjowany został proces wydawniczy, ale jeszcze ten proces wydawniczy się nie zakończył. Wiem, że w niektórych dyscyplinach, w niektórych jednostkach posiadających uprawnienie do nadania stopnia doktora takiego rodzaju praktyka również funkcjonuje. Oczywiście doktorat może mieć charakter osiągnięcia artystycznego, to już mówiłem, więc też forma doktoratu wtedy będzie na przykład film, obraz, cykl obrazów, cykl fotografii, przedstawienie teatralne. Natomiast to są przede wszystkim oczywiście rozprawy, które powstają w dziedzinie sztuki, rzadziej w dyscyplinach naukowych, chociaż szczerze mówiąc nie można wykluczyć, że na przykład ktoś napisze kolejną Antygonę jako rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk prawnych, bo czemu właściwie by nie, prawda?
Także również ta forma rozprawy doktorskiej jest, ustawodawca nam wskazuje pewne kierunki, pewne przykłady, podstawowy katalog form rozprawy doktorskiej, natomiast w całości on jest określony przez samo środowisko naukowe. Myślę, że jeszcze o jednym aspekcie rozprawy doktorskiej warto byłoby wspomnieć, że rozprawa doktorska jest pewnym rezultatem pracy kreatywnej, czyli na przykład jest również chroniona przepisami prawa autorskiego, jest utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Rozprawa doktorska też będzie pewną formą potwierdzenia przez doktoranta osiągnięcia efektów uczenia się na poziomie 8 polskiej ramy kwalifikacji. Pani doktor we wcześniejszym swojej odpowiedzi mówiła o trwającej ewaluacji jakości działalności naukowej w szkołach doktorskich. Przepraszam, ewaluacja jakości kształcenia w szkołach doktorskich. Ewaluacja jakości działalności naukowej za chwilę przed nami, także to już wiecie, jesteśmy w blokach startowych, a doktoranci też mają swój udział w tym procesie, bo nasze osiągnięcia są uwzględniane, więc pewną formą potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się na poziomie 8 polskiej ramy kwalifikacji jest również napisanie rozprawy doktorskiej, ponieważ jeżeli ktoś ma wiedzę, umiejętności, kompetencje, które są wymagane na poziomie 8 polskiej ramy kwalifikacji, to jakby pewnym wyrazem osiągnięcia tych efektów uczenia się jest to, że dana osoba napisała rozprawę doktorską. Oczywiście w kontekście kształcenia w szkołach doktorskich to nie jest takie bezpośrednie, formalne potwierdzenie, chociaż z drugiej strony rozprawa doktorska jest też tym dziełem, tym wydarzeniem, tą czynnością, która wieńczy kształcenie w szkole doktorskiej. Tak? Kształcenie w szkole doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej z pozytywną opinią promotora lub promotorów, więc też można powiedzieć o rozprawie doktorskiej, że to jest dzieło, które wieńczy kształcenie w szkole doktorskiej. Więc tak tych perspektyw patrzenia na rozprawę doktorską jest wiele. Może nawet ktoś się kiedyś pokusi, że napisze rozprawę doktorską pod tytułem Rozprawa doktorska. Co to jest rozprawa doktorska? Jak widać, o tym można opowiadać bardzo długo, ale tak kilka podstawowych perspektyw myślę, że tutaj nakreśliłem. Dziękuję bardzo. Jestem też w jakiś sposób szczęśliwa, że my tutaj w trójkę, czyli ja, Przemek i Ania, mamy tę możliwość bycia ekspertem i ewaluowania szkół doktorskich. Dlatego też widzimy, że prawne aspekty realizacji rozprawy doktorskiej w szkole doktorskiej przez danego doktoranta są ważne, ale jego byt w tej szkole doktorskiej jest równie ważny, żeby zachować ten dobrostan psychiczny. Natomiast my mamy pewne udogodnienia, które są zagwarantowane doktorantom i czy ty, Aniu, jako ekspert również mogłabyś powiedzieć nam, z jakich tych uprawnień i udogodnień prawnych, które są przewidziane w przepisach, doktoranci mogą, czy właśnie powinni nawet świadomie korzystać podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej? Oczywiście, dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj przede wszystkim warto podkreślić, że każdy doktorant ma prawo do przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej maksymalnie o 2 lata. O szczegółowych warunkach tutaj decyduje regulamin szkoły doktorskiej, ale zwykle wymaga to uzasadnienia, czyli na przykład argumentu o konieczności przeprowadzenia dodatkowych eksperymentów, jak w przypadku na przykład mojej rozprawy doktorskiej, gdzie te eksperymenty faktycznie w laboratorium wykonuję, czy na przykład oczekiwania na wyniki długotrwałych badań lub na przykład wydłużonego procesu publikacyjnego. Należy pamiętać, że tutaj jest wymagana zgoda promotora lub promotorów. I tutaj, choć planując indywidualny plan badawczy zakładamy 4-letni harmonogram, warto pamiętać, że w pracy naukowej, tak jak w życiu, nie wszystko da się przewidzieć. Bardzo istotnym uprawnieniem kolejnym jest również zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej z uwagi na rodzicielstwo, na okres urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego zgodnie z kodeksem pracy. W tym okresie doktorant otrzymuje stypendium z mocy prawa i okres tutaj zawieszenia nie liczy się do maksymalnego okresu utrzymywania stypendium. Warto dodać, że regulamin szkoły doktorskiej może przewidywać tutaj także inne przesłanki zawieszenia kształcenia lub udzielenia przerwy, ale tutaj już w takich przypadkach należy tak naprawdę dobrze znać regulamin swojej szkoły doktorskiej i wiedzieć, do kogo zwrócić się o wsparcie w takich losowych sytuacjach,
czy losowych sytuacjach życiowych, czy zdrowotnych, bo takie również występują. Następnym ważnym usprawnieniem jest urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej przysługujący doktorantom zatrudnionym poza uczelnią, którzy nie są nauczycielami akademickimi. Wymiar takiego urlopu wynosi maksymalnie 28 dni i tutaj też warto wspomnieć o tym, że pracodawca ma obowiązek go udzielić, choć tutaj termin na pewno powinien być wspólnie uzgodniony. Co również istotne, te dni są liczone normalnie jak dni pracy. Nie można też zapominać o bardzo też istotnej przerwie wypoczynkowej. Każdemu doktorantowi przysługuje prawo do odpoczynku w wymiarze do 8 tygodni w roku kalendarzowym. I tutaj w okresie intensywnego kształcenia i badań naprawdę warto pamiętać, że regeneracja i równowaga psychofizyczna są niezbędne, by utrzymać efektywność i kreatywność w pracy naukowej. W sferze finansowej myślę, że też warto przypomnieć, że doktoranci do 35 roku życia mogą korzystać z kredytu studenckiego na preferencyjnych warunkach. Jest to rozwiązanie, o którym niestety, ale się zapomina, a tutaj może być faktycznie takim realnym wsparciem w trudnych sytuacjach czy w okresie między stypendiami. Z punktu widzenia codziennej pracy kluczowe jest również korzystanie z prawa do opieki promotorskiej. Pamiętajmy, że promotor w naszym życiu to jest bardzo ważna osoba, pełni on rolę eksperta, przewodnika w świecie nauki, ale również takiego mentora. Myślę, że tutaj chciałabym również wspomnieć o naszym nieocenionym źródle pomocy, jakim jest Rzecznik Praw Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest to osoba, która udziela bezpłatnego wsparcia prawnego i też interweniuje w sytuacjach naruszenia praw doktorantów, więc tutaj w przypadku wszelkiego rodzaju pojawiających się problemów czy konfliktów serdecznie zachęcamy również do skorzystania z tego prawa i skorzystania z oferty naszego Rzecznika Praw Doktoranta. W tym miejscu również chciałabym serdecznie zachęcić do odwiedzenia strony internetowej prawadoktoranta.pl, bo jest to naprawdę świetna strona internetowa, jest tam wiele świetnych i artykułów i są tam też, jest możliwość umówienia się na bezpłatne konsultacje z naszym Rzecznikiem Praw Doktoranta, do czego serdecznie zachęcam, bo wiemy po prostu, że niejednokrotnie dostajemy pytania dotyczące czegoś, co jest właśnie na tej stronie umieszczone tak naprawdę od dłuższego czasu i wystarczy wejść i poczytać, więc tutaj woli sprecyzowania zachęcam serdecznie właśnie do odwiedzenia tej strony internetowej. Bardzo dziękuję, Aniu, za tak właściwie wyczerpujące tutaj omówienie nam wszystkich tych kryteriów. Natomiast chciałabym, abyś, zanim przejdziemy do już takich praktycznych porad z naszej strony, co moglibyśmy przekazać doktorantom, aby faktycznie zakończyło się sukcesem przygotowanie naszej rozprawy, to pani doktor, chciałabym jeszcze zadać pytanie w kontekście tych poprzedniego systemu, ponieważ pani doktor z sukcesem zrealizowała przygotowywanie swojej rozprawy doktorskiej w tak zwanym starym trybie, natomiast my czasami do Krajowej Reprezentacji Doktorantów spływają pewne takie prośby, które niestety mam poczucie, że troszeczkę pociąg już odjechał, że my nie jesteśmy w stanie wrócić do tego systemu, ponieważ system szkół doktorskich sprawuje się naprawdę znakomicie, co też widzimy w tym, że wszystkie opinie, które przychodzą przygotowane przez ekspertów KEN, są pozytywne. I my też ze swojego doświadczenia widzimy, że faktycznie te szkoły doktorskie starają się realizować wszystkie aspekty prawne, żeby ci doktoranci jak najlepiej mogli przebywać i realizować tę rozprawę doktorską. Natomiast gdyby mogła pani doktor nam powiedzieć, jakie właśnie te kluczowe zmiany wprowadziła ustawa w stosunku do poprzedniego systemu nadawania. Tu wiem, że już pani doktor się wypowiadała właśnie o tych aspektach pozytywnych, natomiast gdyby jeszcze mogła pani zabrać kilka słów w tym kontekście. Tak, to znaczy najważniejszą zmianą było jakby rozdzielenie tych dwóch procesów, czyli procesu kształcenia i przygotowania i uzyskania
stopnia doktora. To znaczy mamy szkołę doktorską, w której realizowane jest kształcenie doktorantów i rzeczywiście ukończeniem tego kształcenia, czyli już uzyskaniem 8 ramy kwalifikacji jest złożenie pracy, tak jak pan Przemysław opowiadał. To wygląda zupełnie inaczej, no bo w poprzednim systemie mieliśmy proces nadania stopnia doktora i tam nie było to tak rozdzielone. I dlaczego to jest istotne? To jest istotne dlatego, że jeżeli ktoś na przykład złoży tą pracę doktorską teraz, w tym momencie, no to już może mówić, że rzeczywiście uzyskał tą 8 ramę kwalifikacji. To może się wydawać, że nie robi różnicy, ale w życiu są różne wydarzenia, różne przypadki, coś się może stać, no i ta osoba jakby już może mówić to, że tą 8 ramę kwalifikacji uzyskała i w momencie, kiedy chciałaby wrócić do procesu uzyskiwania stopnia doktora, to nawet jeżeli jakieś drobne zmiany by chciała wprowadzić, czy nawet jeżeli jakieś zmiany by zaszły w systemie, bo to też może się zdarzyć, to jest to łatwiejsze. Znowu mój przykład, to tak najłatwiej o sobie, ale jakoś mnie dużo rzeczy spotkało po drodze. Ja otwierałam przewód ja mam doktorat z nauk o zarządzaniu i jakości, otwierałam przewód w ramach dziedziny nauk ekonomicznych, bo nauki o zarządzaniu były zarówno w naukach społecznych, jak i w naukach ekonomicznych. Tak, nie pomyliłam tego. No i w zależności od tego, w jaki sposób tam uczelnia funkcjonowała, w jaki sposób też tam afiliowali się naukowcy, no to miała uprawnienia albo w naukach społecznych, albo w naukach ekonomicznych. I mimo, że miałam otwarty przewód, to po zmianach w 2018 roku, w tym momencie mój doktorat jest z nauk społecznych. No i jakie to są konsekwencje? No, dla mnie akurat negatywne, to znaczy akurat doktorat z nauk ekonomicznych no, niesie za sobą pewne benefity, na przykład zwalnia z niektórych egzaminów państwowych, akurat jest trochę inaczej traktowany niż doktorat z nauk społecznych, więc te zmiany czasami były znaczące dla konkretnej grupy ludzi, ale niekoniecznie jakieś bardzo duże systemowe. To znaczy w tym momencie ten mój przypadek dotyczy dokładnie takiej grupy ludzi, którzy akurat w takiej dziedzinie ten przewód otworzyły, a w innej zamknęły, prawda? Więc takich zmian drobnych, które dotyczyły poszczególnych ludzi, no to było bardzo dużo. Natomiast myślę, że to, ja już wspomniałam o tej ewaluacji, to jest jedna z takich zaraz obok stypendiów najkorzystniejszych zmian, ponieważ uczelnie same, no i doktoranci, którzy uczestniczą w tych zespołach oceniających, same raportują, że już ta samoocena, już ta ankieta samooceniająca bardzo pozytywnie wpływa, jeśli chodzi o autorefleksję na temat tego, jak te szkoły doktorskie funkcjonują. Więc no, ja w ogóle, tak jak wspomniałam, nie bardzo jestem za tym, żebyśmy zastanawiali się dzisiaj, bo to była ustawa z 2018. No proszę Państwa, mamy 2025, minęło już 7 lat, czyli prawie 2 pokolenia doktorantów moglibyśmy w tym czasie wykształcić. Zastanówmy się, co dalej. Ja myślę, że to jest ten kierunek, bo tak jak mówiłam, Krajowa Reprezentacja Doktorantów wówczas miała jakieś postulaty, Państwo macie teraz też jakieś postulaty, natomiast myślę, że cały czas, mimo pozytywnych ocen, ten model funkcjonowania szkół doktorskich dzisiaj nie jest jeszcze doskonały i kompletny. To znaczy są pewne mankamenty, czy są rzeczy w funkcjonowaniu uczelni z perspektywy doktorantów, które moglibyśmy poprawić. I myślę, że na kanwie tych zmian, które zaszły, na przykład jeśli chodzi o definicję rozprawy doktorskiej, bo Pan Przemysław tutaj o tej definicji mówił, natomiast na samym początku, kiedy myśmy jako doktoranci sobie próbowali wyobrazić, jak to będzie zrealizowane,
to myśmy proponowali rzeczywiście, żeby ta definicja była wpisana w ustawę sztywno. To był nasz postulat, to znaczy myśmy nie do końca sobie wtedy wyobrazili, że taki stan rzeczy, jak jest dzisiaj, w ogóle jest możliwy. Dlatego chciałabym jakby zachęcić Was w tym momencie, żebyście myśleli trochę out of the box i żebyście zastanowili się, w jaki sposób też doktoranci mogliby funkcjonować nieco inaczej. Cały czas od zawsze nierozstrzygniętym pytaniem jest, kim jest doktorant, to znaczy czym jest doktorant. Jak wiemy, świnką morską, ani świnką, ani morską. Natomiast pytanie, jakie jest rozwiązanie? Bo rzeczywiście są tutaj jakieś takie dwa modele, w których mówimy, że doktorant może być bardziej studentem, albo bardziej pracownikiem i tak w zależności od tego wyciągamy czy przesuwamy go na osi, czy nawet może jakimś spektrum akademickim, ale być może jest jakiś zupełnie inny format funkcjonowania doktoranta, który moglibyście zaproponować. Myśmy na samym początku myśleli o tym, żeby mobilność akademicka była obowiązkowym elementem niezbędnym do ukończenia tego kształcenia na 8 ramie kwalifikacji. Natomiast okazało się to nie do zrealizowania ze względu na finanse. To znaczy w momencie, kiedy zaproponowano nam różne modele finansowe, mówię wprost, modele finansowe, które mogłyby być zastosowane w takim przypadku, no to okazało się, że to byłoby bardzo kosztowne dla takiego polskiego doktoranta, który miał, albo polski doktorant musiałby wyjeżdżać wyłącznie do tych krajów, gdzie no, polskie stypendium pozwoliłoby mu się utrzymać, najlepiej z rodziną, tak? To znaczy wyobraźmy sobie sytuację, w której no, kobieta, będę mówiła w ten sposób, bo to jednak jest tak, że w tym wieku, kiedy robi się doktorat, bardzo często to jest jednocześnie ten wiek, kiedy to ma się dziecko w wieku potrzebującym bardziej matki. No, tak to po prostu jest. No, kobieta musiałaby utrzymać siebie, dziecko i być może jeszcze męża, no bo, czy partnera, który miałby się przenieść za granicę razem z nią, no ale niekoniecznie miałby tam zagwarantowaną pracę, prawda? Więc no, bardzo chcieliśmy, żeby mobilność była ujęta w doktoracie i bardzo wierzyliśmy, że to pomoże, jeśli chodzi o jakość realizowanych badań, ale też o jakość napisanej pracy. Natomiast znowu finansowo to się okazało niemożliwe, więc nie wiem, czy jest sens skupiać się w tym momencie na tych zmianach, bo one już obowiązują, już ten pociąg odjechał, tak jak pani Małgorzata powiedziała, to dzisiaj siedzieć i słuchać o tym, że na przykład były różne rodzaje stypendiów i że w sumie ten doktorant, i to jest znowu coś, co rzeczywiście w starym systemie może było atrakcyjniejsze, to znaczy ci najlepsi doktoranci, jak dostawali wszystkie stypendia, no to sumowało się to do całkiem niezłych pieniędzy, tak naprawdę, jak na tamte czasy, bo to nie wiem, czy dzisiaj to by były niezłe pieniądze, ale dziś już tak nie jest. No i znowu pytanie, co nam da zastanawianie się, że tak było, a tak nie jest? Nic nam to nie da. Poszliśmy w tą stronę, to jest rzeczywiście model taki zachodni i on się sprawdza. Pytanie, czy jest optymalny? Według mnie nie. Według mnie doktoranci cały czas nie mają swojego przedstawiciela w Radzie Uczelni, o co myśmy też postulowali. Pytanie, czy te rady uczelni funkcjonują tak, jak powinny, to jest zupełnie inna para kaloszy, ale ciągle, nawet jeżeli nie funkcjonują dobrze, to ten głos doktorantów mógłby być tam słyszany. Można się zastanowić, w jaki sposób doktoranci są reprezentowani w różnych gremiach, to znaczy czy proporcjonalnie do studentów. W wielu uczelniach nieproporcjonalnie do studentów. Myśmy postulowali o wpisanie do ustawy proporcji. Tam to nie była jakaś wprost proporcja, myśmy się tam posiłkowali pierwiastkami, natomiast chodziło o to, żeby to nie był jeden doktorant, bo czasami może warto, żeby to było więcej niż jeden doktorat, szczególnie, że przy 20% w wielu przypadkach, na wielu uczelniach zdarza się, że są wakaty. I oczywiście ja wiem, że przy wyborach rektorskich to się nie zdarza, bo to są drogocenne miejsca elektorskie, ale już jeśli chodzi o pracę senatów, to się zdarza, że studenci nie robią tych wyborów uzupełniających dość szybko, tam jest duża rotacja. Być może taki doktorant, który może rotuje mniej, tak zakładam,
byłby dla uczelni jakby bardziej wartościowym członkiem Senatu. Nie tylko z samego faktu bycia doktorantem, ale również z tego powodu, że samorząd studencki ma fluktuacje wpisane w swoją istotę i to jest zupełnie naturalne. Więc tych rzeczy jest bardzo dużo, o których moglibyśmy rozmawiać. Ja wiem, że wszystko się dzisiaj obija o pieniądze. I chciałabym Wam powiedzieć, że no niestety, ale ja pamiętam zarówno z czasów PSRP i KRD, że zawsze tak było, więc no, na pewno bardzo ważna jest świadomość społeczna, dlaczego to jest ważne, żebyśmy mieli naukowców, a żeby mieć naukowców, mieć doktorantów. I apeluję tutaj do Was też jako do ludzi młodych, bo społeczeństwo to są zarówno dorośli, seniorzy oczywiście, młodzi dorośli, ale też ta młodzież, która jest coraz bardziej aktywna politycznie i ja obserwując różne zjawiska również w mediach społecznościowych widzę, że ta nowa generacja tych młodych ludzi, nastolatków, studentów jest bardzo świadoma politycznie i prosiłabym Was, żebyście Wy też do nich docierali ze swoimi komunikatami, które jesteście w stanie generować jako młodzi ludzie, bo nie ma co się oszukiwać, że doktorom, profesorom, takim już dojrzałym, dorosłym, powiedziałabym, no po prostu ludziom w pewnym wieku jest dużo trudniej generować te treści, które dotrą do młodych ludzi. One muszą mieć specyficzną formę, one muszą mieć specyficzny język, też na specyficznych platformach czasami muszą być udostępniane, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy uświadamiali ludziom, po co nam jest ta nauka i kto tą naukę robi, więc jeżeli chcemy pójść do przodu, a głęboko wierzę, że musimy pójść do przodu, to też musimy mieć poparcie społeczne, które niestety spada, jeśli chodzi o naukę i naukowców dzisiaj. To znaczy dziwne ruchy ludzi, którzy twierdzą, że żyjemy na płaskiej ziemi i tym podobne. Ja nie chcę tutaj powtarzać tych różnych dziwnych teorii spiskowych. To wszystko prowadzi do tego, że szacunek, może tak, szacunek społeczny, prestiż zawodu naukowca, nauczyciela akademickiego niestety, ale spada i to jest bardzo niebezpieczne. To znaczy z jednej strony ja oczywiście rozumiem, że mamy, bo w każdym zawodzie mamy ludzi, którzy być może niekoniecznie spełniają się w tym miejscu, w którym są i być może nierzetelnie realizują pracę, ale nie mamy innego miejsca niż szkoła wyższa, niż uniwersytet, które pozwolą nam szukać prawdy bez różnego rodzaju nacisków, bez różnego rodzaju zależności, wpływów, bo jednak w sektorze prywatnym może tak się zdarzyć. To znaczy mamy tych amerykańskich naukowców, o których wszyscy słyszeliśmy. W Ameryce, jak wiemy, ten system funkcjonuje tak, że mamy szkoły prywatne. I niestety, ale dzisiaj odkrywamy, jak niektóre badania właśnie zrealizowane w Stanach Zjednoczonych były zmanipulowane i były zamawiane przez niektóre grupy interesów. Mamy niesamowitą szansę w Europie, posiadając publiczne uniwersytety, które mogą być świątyniami prawdy, na to, żeby obronić się przed fake newsami, przed teoriami spiskowymi, przed propagandą. Natomiast żebyśmy tę szansę wykorzystali, potrzebujemy też uświadamiać ludziom, jaką wartością jest prawdziwy uniwersytet, prawdziwy profesor i co musimy zrobić, żeby te instytucje przetrwały. A musimy inwestować w młodych naukowców, musimy mieć doktorantów, którzy mogą godnie przeżyć doktorat, ale nie tylko przeżyć, ale po prostu mieć sprzyjające warunki, bo tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, to jest ciężka praca, która wymaga również kondycji psychofizycznej. I do tego też potrzebujemy poparcia społecznego ludzi, którzy będą za tym, żeby ich pieniądze, no bo publiczne pieniądze to są pieniądze podatników, były kierowane szerokim strumieniem właśnie do tych świątyń prawdy. Jakbym mogła, nie wiem, czy mogłabym, Tak, proszę. Tak.
bo chciałabym się odnieść tutaj właśnie do kilku kwestii, które pozwoliłam sobie tutaj zanotować w trakcie wypowiedzi pani doktor. Przede wszystkim, co bym chciała zaznaczyć, to pomimo jakby tego, że już kolejna kadencja KRD, to wciąż te postulaty gdzieś mam wrażenie, że wciąż są podobne, między innymi właśnie ta kwestia, czy przedstawiciela przewodniczącego samorządu doktorantów, adekwatnie, tak jak jest wpisane teraz w samorządzie, przewodniczącego samorządu studenckiego w Radzie Uczelni, to wciąż ten postulat również przez Krajową Reprezentację Doktorantów jest podnoszony, czy kwestia właśnie tych wyższych stawek stypendium doktoranckiego, to wszystko tak naprawdę jest. Są też nowe postulaty, które gdzieś tam w trakcie, mam wrażenie, funkcjonowania tych szkół doktorskich wyszły, jak między innymi kwestia braku zapomóg, które w tym momencie niestety, ale doktorantom jako jedynemu, tak naprawdę jedynej grupie z wspólnoty akademickiej się nie należą, czy na przykład kwestia tego statusu doktoranta po złożeniu rozprawy doktorskiej, bo też taki temat przewodni tego dzisiejszego spotkania i również to jest taki nasz postulat o tym, żeby ten status doktoranta uregulować. Ale chciałabym tutaj również poruszyć tą kwestię tak naprawdę redefinicji naukowca, która gdzieś padła, bo faktycznie miałyśmy też z panią doktor przyjemność współpracować w zespole do spraw strategii szkolnictwa wyższego i tam bardzo często właśnie w trakcie prac w tym zespole poruszaliśmy kwestię tego, że dzisiejszy naukowiec to nie jest ten naukowiec, który kilka lat temu był, bo dzisiaj naukowiec nie może się tylko zamknąć w laboratorium i pracować, tylko faktycznie musi wyjść do ludzi, umieć popularyzować tę naukę i robić to w taki sposób dość przystępny, tak żeby też zainteresować tych odbiorców. Ja to też wspominam bardzo często, w sensie dość często, że my nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na tych studentach jako doktoranci, czyli na tych osobach, które wiemy, że przyjdą do szkoły doktorskiej, tylko też powinniśmy troszkę wcześniej zacząć, czyli czy od uczniów szkół podstawowych, czy ponadpodstawowych, już na tym etapie zaszczepić gdzieś w nich tą ciekawość do nauki i popularyzować tą naukę w sposób rzetelny i merytoryczny, tak aby ta nauka była faktycznie zgodnie z prawdą przekazywana i faktycznie poparta rzetelnymi argumentacjami, no bo dobrze wiemy, jak dzisiaj wygląda siła internetu czy sztuczna inteligencja, która w różne strony nas prowadzi i to jest też, myślę, że taka misja dzisiejszego naukowca, żeby przede wszystkim popularyzować tą naukę w sposób rzetelny i też wyjaśniać te nieścisłości, które gdzieś są popularyzowane, tak aby no, wszystko było zgodne z prawdą. O tak. Tak. Już Ci, Przemku, tu oddaję głos, natomiast tylko jedno zdanie odnośnie słowa popularyzacja. Mam poczucie, że to się stanie w ogóle klucz dla wszystkich grup, które istnieją w uczelni. Już teraz rozmawia się o tym, że przyszłe kryteria nawet oceny nauczycieli czy pracowników będą bardzo mocno skierowane na popularyzację, czyli coś, co wcześniej mam takie poczucie, bo też pracuję na uczelni, nie było takie powszechne, że popularyzację troszeczkę traktowaliśmy jako pewną naszą taką kompetencję, umiejętność dla wybranej grupy osób, czyli takich, które się chciałyby z tym specjalizować. Natomiast z tego, co tak naprawdę teraz rozmawiamy, to okazuje się, że popularyzacja to będzie przyszłość naszego istnienia trochę na uczelni. Cieszę się, że są takie rozmowy, dlatego że mam poczucie, że to też się stanie taki zrąb tych grup społecznych, mówię tutaj o nauczycielach, o doktorantach, że też troszeczkę będziemy mieć wspólny cel i może przez to też profesorowie czy inne osoby, które pracują na uczelni, zobaczą nas partnera, że my właśnie nie jesteśmy tym studentem, tylko od nas się bardzo dużo wymaga, ale też my chcemy być traktowani na równi, chcemy współpracować, chcemy mieć mentora i chcemy dla przyszłości nauki robić tak naprawdę ją na najwyższym poziomie i też się odnajdywać w tej uczelni, czyli wiele osób widzi się tam w przyszłości, czy w trakcie doktoratu, czy po doktoracie, widzi się na uczelni jako pracowników, jako nauczycieli. Przemku, Przepraszam.
We mnie jest kilka myśli, kiedy o tym rozmawiamy, dlatego że no, oczywiście popularyzacja nie jest formalnym warunkiem nadania stopnia doktora, żeby tutaj wrócić na chwilę do tematu naszego webinaru oczywiście. Chociaż z drugiej strony, jak słyszę o popularyzacji, to są we mnie dwie myśli. Znaczy, pierwsza jest taka, że musimy mieć co popularyzować, tak? Czyli musimy mieć konkretne osiągnięcia, wyniki pracy naukowej, którą możemy się dzielić ze światem zewnętrznym, z interesariuszami zewnętrznymi. No i w tym kontekście, żebyśmy mieli co popularyzować. Na przykład wyniki naszych badań prowadzonych w ramach kształcenia w szkole doktorskiej, tak? To też jest coś, o czym warto mówić, że doktoranci i doktorantki w Polsce mają naprawdę się czym chwalić, mają co popularyzować. I myślę, że to jest super ważna wiadomość. Natomiast no, mierzymy się cały czas z pewnymi wyzwaniami o charakterze bardziej strukturalnym, o których pani doktor mówiła i pani przewodnicząca, prawda, związanymi i z poziomem finansowania nauki. Niestety cały czas życzylibyśmy sobie tego, żeby tu było więcej, ale też nawiązując do tych kwestii, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli na przykład właśnie pewnej walki z dezinformacją, która się pojawia, to też myślę, że w tym kontekście warto, żebyśmy jako naukowcy czasami też wzięli taką perspektywę no, człowieka takiego przeciętnego. No, nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało w jakikolwiek sposób jakby ocennie, ale chodzi o to, że czasami możemy stracić pewien punkt styczności z rzeczywistością. Jest taka pokusa wśród nas naukowców i naukowczyń. Myślę, że to, o czym jakby tutaj się przycinają pewne wyzwania, nie? Na przykład kwestia tego, żebyśmy jako środowisko solidarnie mówili o tym, co jest naszą bolączką jakąś, to też gdzieś być może jakaś kwestia takiego języka czy sposobu komunikowania pozostaje wyzwaniem cały czas dla nas, jako dla środowiska akademickiego. Natomiast żebyśmy też mieli rozmawiając o popularyzacji z drugiej strony, to też musimy pamiętać o tym, że popularyzacja wyników badań naukowych jest jedną ze ścieżek, którą naukowiec, naukowczyni może obrać, tak? To też myślę, że warto o tym mówić i warto pokazywać te ścieżki jako równie ważne, to znaczy ścieżka badawczo-dydaktyczna, ale też popularyzatorska, że to są po prostu różne formy działalności akademickiej, i każda z nich jest równie ważna i każda z nich powinna być doceniana. Oczywiście, kiedy mówimy o doktoracie, to doktorantka ubiegając się o stopień naukowy musi w pierwszej kolejności wykazać pewną zdolność do prowadzenia badań naukowych, o czym mówiliśmy w poprzedniej rundzie pytań. Natomiast najczęściej już w punkcie, kiedy uzyskujemy stopień naukowy doktora, to żeby też zwrócić uwagę na to, że ten stopień naukowy doktora jest punktem wyjścia do czegoś. To znaczy może być punktem wyjścia do dalszego prowadzenia badań naukowych o bardziej zaawansowanym charakterze, że może być punktem wyjścia do dydaktyki na poziomie akademickim i że też może być punktem wyjścia do prowadzenia popularyzacji na bardzo wysokim poziomie i że to są różne formy i jakby obszary aktywności akademickiej i że każdy z tych obszarów jest ważny i powinien być doceniany. Jeśli mogłabym, to ja zanim pan Przemysław zabrał głos, chciałam powiedzieć, że to może być piękna, bardzo wdzięczna płaszczyzna do współpracy, taka popularyzacja, o której tu mówimy. To znaczy z jednej strony oczywiście możemy mieć pana profesora, z drugiej strony możemy mieć doktoranta i oni razem mogą zrobić super podcast, bo pamiętajmy, że to nie tylko media społecznościowe są popularyzacją, to jest też na przykład, to są też wystąpienia w lokalnych mediach, czy uczestnictwo w spotkaniach, które są organizowane nie tylko w roli prelegenta, ale również w roli po prostu jakby uczestnika, który też może zabrać przecież głos. Ale ja nie do końca się zgodzę z panem Przemysławem, że trzeba mieć co popularyzować. Bo mi tutaj chodzi też o to, żebyśmy dbali o pewnego rodzaju jakość informacji w sferze publicznej. I do tego niekoniecznie trzeba mieć własne wyniki badań, żeby wstać i powiedzieć odważnie,
to są bzdury i mówię to jako naukowiec, jako osoba, która zgłębia ten temat, jako osoba, która przeczytała bardzo dużo rzetelnych badań i wiem na pewno, że Ziemia jest okrągła na przykład, tak? To znaczy to jest taki właśnie oklepany przykład, ale chodzi o to, żeby rozwiewać te wątpliwości i to można robić naprawdę, słuchajcie Państwo, w bardzo prozaicznych sytuacjach. Jeżeli jesteście z różnych miejsc w Polsce, dużych, mniejszych miasteczek, tam się dzieją rzeczy, tam są inwestorzy, którzy chcą, nie wiem, budować różnego rodzaju czy inwestycje, czy atrakcje. Tam dzieją się rzeczy związane, nie wiem, z zarządzaniem odpadami, tam dzieją się rzeczy związane z ekologią. Tam ktoś może mówić o tym, że z jakiegoś powodu ryby umierają i wypływają, a z jakiegoś innego nie. To wszystko możecie w jakiś sposób komentować, też powołując się na rzetelne wyniki badań, niekoniecznie swoich. Jakby to, że jesteście z uczelni, z uniwersytetu, to, że znacie się na czymś, to mogą być naprawdę rzeczy różne, od przyrodniczych przez inżynieryjne, medyczne, ale też przecież są różnego rodzaju muzea, są znaleziska. Możecie się zainteresować, czy znalezione gdzieś w okolicy waszego rodzinnego domu przedmioty są należycie badane. Czy ktoś, kto akurat znalazł tą rzecz, sprawdza należycie, skąd ona jest, kiedy. Te wszystkie rzeczy, o których mówię, to są przykłady z mojego rodzinnego Kołobrzegu, gdzie no, naprawdę okazuje się, że są osoby, które na czuja tak zwanego, jakby intuicja im podpowiada, jak powinno się robić, a na to wszystko są doniesienia naukowe, jak powinno się robić z korzyścią dla tej sprawy, dla lokalnej społeczności, więc to świadczy o wartości też i przydatności naukowca, nawet na początkowych etapach swojej działalności dla społeczeństwa, że on po prostu umie czytać ze zrozumieniem i potrafi te wnioski przekładać na praktykę. Dziękuję bardzo. Chciałabym, żebyśmy teraz skupili się już rzeczywiście na takich wymogach formalnych dotyczących rozprawy doktorskich i przeszli takim płynnym krokiem do tego, jakie rady dalibyśmy doktorantom, aby ich przygotowywanie rozprawy poszło rzeczywiście skutecznie, żeby bronili się w terminie. I Przemku, gdybyś mógł nakreślić, jakie formalne etapy należy przejść, aby uzyskać stopień doktora według obecnych przepisów. I chciałabym, żebyś też jeszcze nam wytłumaczył, nakreślił, czy poza tymi wymogami ustawowymi uczelnie mogą jeszcze wymagać od nas innych czynności oraz w jaki sposób, to najważniejsze, oraz w jaki sposób ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauki dba o to, aby zapewnić tą oryginalność rozprawy doktorskiej. To zacznę od ostatniego pytania, bo kwestia oryginalności rozprawy doktorskiej, no to nie jest kwestia, którą możemy zadekretować. To tak naprawdę jest obowiązek nasz jako osób przygotowujących tę rozprawę doktorską oraz promotorek i promotorów, z którymi pozostajemy we współpracy, żeby zadbać o to, żeby ta rozprawa po pierwsze odpowiadała wymogom ustawowym, odpowiadała pewnemu ukształtowanemu standardowi w ramach konkretnej dyscypliny, ale też żeby była ona osiągnięciem o charakterze oryginalnym. No i też oczywiście są bezpieczniki i pewien nadzór nad tym, to znaczy pierwsze nadzór w ramach współpracy promotor-doktorant, po drugie recenzje, które są sporządzone dla tych rozpraw doktorskich, które powinny jednoznacznie wskazywać w swoich konkluzjach, czy dana rozprawa doktorska spełnia wymogi nadania stopnia naukowego, czy też nie, oraz samo głosowanie i decyzja jakiegoś gremium, Senatu, Rady Naukowej, innego organu, który będzie nadawał stopień naukowy, jako potwierdzenie tego, że spełniliśmy wymogi formalne i też, że nasza rozprawa doktorska jest osiągnięciem o charakterze
oryginalnym, naukowym lub artystycznym i spełnia wszystkie wymogi. Opowiadając krok po kroku, to warto zawsze sobie sprawdzić checklistę wymogów, jakie są stawiane przed osobą ubiegającą się o stopień doktora. Tutaj też warto zwrócić uwagę na taką rozbieżność terminologiczną, bo o doktorancie czy doktorantce mówimy do końca kształcenia w szkole doktorskiej, czyli do złożenia rozprawy. Natomiast w momencie, w którym ubiegamy się już o nadanie stopnia, to jesteśmy kandydatem, kandydatką do stopnia naukowego albo osobą ubiegającą się o nadanie stopnia naukowego, doktora czy stopnia doktora. Więc warto sobie zrobić checklistę. Przede wszystkim oczywiście rozprawa doktorska, która będzie spełniała wymogi zarówno formalne, jak i też takie, powiedziałbym, bardziej zwyczajowe, wynikające z praktyki akademickiej, ukształtowanych zwyczajów w danej konkretnej dyscyplinie. Oczywiście musimy również mieć wykazane efekty uczenia się na poziomie 8 polskiej ramy kwalifikacji. I o ile sama rozprawa doktorska jest tego potwierdzeniem, o tyle przepisy przewidują w szczególności wobec osób, czy konkretnie wobec osób, które nie kończyły kształcenia w szkole doktorskiej, że te osoby powinny dodatkowo złożyć egzamin, który będzie potwierdzał osiągnięcie efektów uczenia się na poziomie 8 polskiej ramy kwalifikacji. To też w pewien sposób tutaj różnicuje sytuację tych, którzy są absolwentkami szkół doktorskich, jak i tych, którzy ubiegają się o stopień w trybie eksternistycznym. Dalej każda osoba, która przystępuje, która będzie ubiegała się o nadanie stopnia, musi mieć w dorobku naukowym co najmniej jeden artykuł naukowy, monografię, ewentualnie rozdział w monografii. Tutaj albo i jedno dzieło artystyczne, co najmniej jedno dzieło artystyczne w istotnym znaczeniu. I tutaj warto pamiętać, że ci, którzy bronią się z ciągu artykułów, mają łatwiej, no bo ten artykuł już i jest rozprawą doktorską, ale może służyć w wykazaniu spełnienia tego kryterium formalnego. Ci, którzy przygotowują rozprawę doktorską w jakiejkolwiek innej formie, będą musieli pamiętać o tym, że taka rozprawa, taki rozdział, artykuł, monografia, względnie dzieło artystyczne powinno zostać przygotowane i ten artykuł musi być koniecznie opublikowany, albo monografia musi być opublikowana. Więc też warto o tym, jeżeli ktoś ze słuchających nas jest na początku swojego kształcenia w szkole doktorskiej, to warto też już pomyśleć o tym, jak to zaplanować, gdzie w czasie kształcenia umieścić właśnie przygotowanie tego rodzaju artykułu albo monografii, rozdziałów monografii. On musi być opublikowany w wydawnictwie lub w czasopiśmie z tak zwanej listy ministerialnej. Ona oczywiście jest dostępna w internecie, więc tam łatwo sobie znaleźć, o jakiego rodzaju czasopismo może chodzić i w jakim czasopiśmie najlepiej jest, albo w wydawnictwie najlepiej jest dla nas przygotować taką publikację. Musimy oczywiście rozprawę doktorską obronić skutecznie i dodatkowo wykazać się znajomością języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2. Tu jest dobra informacja, każdy, kto ukończył kształcenie w szkole wyższej w Polsce który rozpoczął po 2005 roku, na pewno ma B2, bo to jest wymóg ukończenia studiów aktualnie. I jeżeli ktoś takim dyplomem się nie legitymuje, to wówczas są alternatywne formy weryfikacji znajomości biegłości językowej, znajomości języka obcego, nowożytnego. I też jest coś takiego i dlatego warto to sprawdzić, zanim w ogóle rozpoczniemy procedurę nadania stopnia doktora, że musimy spełnić dodatkowe wymogi określone przez konkretny podmiot doktoryzujący, które będą się różniły pomiędzy poszczególnymi podmiotami. I tak najczęściej takim wymogiem jest egzamin doktorski. Egzamin z danej dyscypliny albo z subdyscypliny, w której przygotowaliśmy rozprawę doktorską. Ja muszę powiedzieć, że nie jestem fanem egzaminów. One funkcjonowały w reżimie przepisów ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. Natomiast problemem z egzaminami jest to, że one po raz kolejny weryfikują to samo, co rozprawa doktorska, bo jak mówiłem wypowiedź wcześniej, rozprawa doktorska też powinna demonstrować, pokazywać wiedzę kandydata, kandydatki w dyscyplinie naukowej, w której ubiega się o nadanie stopnia naukowego i taki egzamin jeszcze raz weryfikuje to samo.
Jest to element pewnej tradycji. Część ośrodków takie egzaminy przeprowadza, między innymi Uniwersytet Warszawski, którego jestem doktorantem, ale na przykład Uniwersytet Mikołaja Kopernika, z którego jest Małgosia, takich egzaminów nie wymaga od swoich doktorantów. Gorzej, jeżeli to są egzaminy na przykład z dyscypliny innej. Właśnie wróciłem z ewaluacji i jedna ze szkół doktorskich, inaczej jeden z ośrodków akademickich wymaga na przykład zdania egzaminu w dyscyplinie filozofia. I to był wymóg pod reżimem ustawy o stopniach i tytule, natomiast też te wymogi, które podmiot doktoryzujący określa, powinny mieć związek ze stopniem, o który się ubiegamy. Czyli jeżeli ubiegamy się o stopień w konkretnej dyscyplinie, tutaj powinno być powiązanie pomiędzy tymi wymogami a stopniem, o który się biegamy. Gdzie to wszystko znaleźć? Każdy podmiot nadający stopień doktora, każdy podmiot doktoryzujący w Polsce musi przyjąć wewnętrzny akt, który reguluje tryb i zasady, szczegółowy tryb i zasady nadawania stopnia naukowego doktora, stopnia doktora, więc jeżeli takie wymogi są określone, to powinny znaleźć się właśnie w tym akcie. Procedura nadawania stopnia jest taka, że zaczynamy od złożenia rozprawy doktorskiej. Jeżeli kończymy szkołę doktorską, to nie musimy od razu wszczynać procedury. My możemy chwilę odczekać, na przykład uzupełnić naszą rozprawę doktorską, o tym mówiła też pani doktor, ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że te przepisy są różnie interpretowane w różnych uczelniach, w różnych instytutach, więc warto zweryfikować, jakie zasady obowiązują w konkretnym instytucie, żeby nie natknąć się po prostu na nieprzyjemną sytuację później. Składamy rozprawę doktorską, nie musimy od razu wszczynać postępowania, ale możemy. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego następuje na wniosek kandydata, więc oprócz rozprawy czasami w kilku egzemplarzach, bo takie są też wymogi w podmiocie doktoryzującym, składamy wniosek o wszczęcie postępowania, wskazujemy dyscyplinę, w której będziemy ubiegali się o nasz stopień naukowy, o stopień doktora. Następnie organ w uczelni, w instytucie, który nadaje stopień, będzie weryfikował pod takim kątem formalnym naszą rozprawę. Jeżeli są dodatkowe wymogi, to będzie je weryfikował również, czyli na przykład powoła komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego, żeby podać ten przykład. Wyznaczy recenzentów. Recenzenci mają 2 miesiące na sporządzenie recenzji. Bardzo często niestety zdarzają się przypadki, kiedy recenzenci się spóźniają. Rozprawa doktorska często jest dziełem obszernym i te 2 miesiące bywają okresem zbyt krótkim, albo wydarzy się jakiś wypadek losowy, więc też trzeba mieć na to uwagę, że te 2 miesiące potrafią być przekraczane. Następnie rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 30 dni przed obroną. Przeprowadzona jest obrona rozprawy doktorskiej, która ma charakter publiczny, to znaczy, że każdy może przyjść i zadać pytanie, posłuchać rozprawy doktorskiej. No i na koniec po skutecznej obronie rozprawy nadawany jest stopień naukowy. Odbywa się głosowanie w sprawie nadania stopnia naukowego przez Senat, Radę Naukową, inny organ. Co też chciałem podkreślić, ponieważ to będzie ostatnie zdanie, ponieważ rozprawy doktorskie są publikowane w biuletynach informacji publicznej podmiotów doktoryzujących, to też każdy i każda z nas może sobie je przejrzeć i na przykład zobaczyć, co aktualnie się pisze w danej dyscyplinie w różnych ośrodkach akademickich i to może być często źródło inspiracji dla nas. Być może warto sobie zrobić taki research, przegląd, zobaczyć, co piszą inni, w jaki sposób, też się zainspirować. Myślę, że to jest super sprawa i to też jest jedna z zalet nowych przepisów, czyli pełna jawność rozpraw doktorskich i możliwość właśnie takiej inspiracji, porównania, weryfikacji, ale to też nam daje pewną kontrolę i to jest wyraz pewnej takiej ze strony środowiska naukowego tego, że skoro funkcjonujemy w oparciu o środki publiczne, no to też w pewien sposób sprawozdajemy się i pokazujemy wyniki naszej pracy. Dziękuję bardzo. Przemku, gdybyś jeszcze mógł doprecyzować 2 kwestie, czyli mówimy tu o doktoracie, którą pisana jest z tak zwanej spinki, czyli to jest cykl monotematyczny publikacji. Dokładnie chciałabym się... Ja ci tutaj, Gosiu, poprawię, bo one muszą być powiązane, to musi być zbiór powiązanych ze sobą artykułów i on nie musi być monotematyczny. Ja sobie wyobrażam, że możemy na przykład wziąć jedną metodę i ją zastosować w kilku miejscach, tak? Tam musi być po prostu związek. To nie musi być konkretnie związek przedmiotu, to może być na przykład związek metodologiczny. Dobrze.
Natomiast chciałabym, żebyś doprecyzował tą kwestię związaną z publikacją danego artykułu, ponieważ niektóre uczelnie wprowadziły takie rozwiązania, że mogą to być artykuły, które są przyjęte, natomiast one jeszcze nie są opublikowane, także możemy zobaczyć je na stronie, ale pojawia się oczywiście ten numer DOI, który jest przez niektóre uczelnie również honorowany. Gdybyśmy mogli też doprecyzować tą kwestię związaną z statusem danego artykułu oraz to, czy na przykład możemy włączyć jeden artykuł do tak zwanej monografii i tworzyć taki miks trochę. Czy to w ogóle jest dopuszczalne? Okej. To tutaj musimy rozróżnić dwa wymogi. To znaczy, kiedy mówimy o wymogu posiadania jednego opublikowanego artykułu jako wymogu nadania stopnia, formalnego wymogu nadania stopnia doktora, to oczywiście przepisy nie powiedzą nam dokładnie, co to znaczy opublikowany. Ja bym powiedział, że to jest sytuacja, w której środowisko naukowe, tak zewnętrzny odbiorca, może się zapoznać z treścią artykułu. Tak? Czyli to może być preprint różnego rodzaju, jeżeli on jest jeszcze jest na przykład w wydaniu online first, tak? To jak najbardziej mówimy o opublikowanym artykule. Tak? Jeżeli szerokie grono odbiorców może się zapoznać z treścią tego artykułu, to jak najbardziej on jest już opublikowany. Tutaj dla tej akurat, dla spełnienia wymogu nie ma znaczenia to, czy on jest na przykład za paywallem, tak? Czyli że to jest jakiś odpłatna publikacja, może być to odpłatna publikacja jak najbardziej. Więc to jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o samą rozprawę doktorską i formę, którą ona może przyjąć, no to tutaj katalog jest otwarty, czyli to może być monografia, to może być książka, to może być zszywka albo spinka, jak powiedziałaś, czyli to może być cykl artykułów, który jest opublikowany, ale to może być też jakaś forma mieszana, która nadal jest pracą pisemną, tak? Czyli możemy mieć na przykład monografię i 2 artykuły. Znam osobę, która przygotowała taką rozprawę doktorską. To może być cykl artykułów, które są opublikowane i manuskryptów, które oczekują na publikację, tak? I wtedy to, o czym powiedziałaś w kontekście na przykład nadania numeru DOI, tak? No to może być coś w rodzaju pewnego wymogu środowiskowego, tak? Że po prostu w naszej dyscyplinie naukowej tego rodzaju praktyka jest stosowana. I teraz mnie jako prawnika to trochę skręca, jak o tym słyszę, no bo oczywiście przepisy ustawy są bardzo ogólne i jakby nie nakładają jednoznacznych ograniczeń co do formy rozprawy. Natomiast też oczywiście jakby rolą prawnika jest nie to, żeby się, prawda, rozdzierać szaty i mówić, jak to jest jakieś rozwiązanie sprawiedliwe lub nie, ale dbać o interes tego, kogo reprezentujemy. No i w tym kontekście, gdybym miał udzielać porady prawnej, mówiącej jakby na co należy zwrócić uwagę, to bym powiedział, że zweryfikuj najlepiej ze swoim promotorem, który powinien być osobą wprowadzającą cię w to środowisko naukowe, jakie wymogi są w twojej konkretnej dyscyplinie i to najlepiej jeszcze w tym podmiocie, w którym będziesz się ubiegał o nadanie stopnia doktora. Czyli jedną rzeczą to jest oczywiście lektura jakiegoś regulaminu, uchwały, która reguluje zasady nadawania stopnia w podmiocie, w którym ktoś będzie się o niego ubiegał, ale drugą jest też po prostu, że tak powiem, rozpoznanie w środowisku, tak? Czyli na przykład jakie są oczekiwania naszej grupy naukowej, tej, w której funkcjonujemy, konkretnej Rady Dyscypliny czy Senatu w zakresie tego, co jest uznawane za rozprawę doktorską i co ma szansę jak największą na uzyskanie pozytywnych recenzji i skuteczną obronę i zwieńczonych nadaniem stopnia naukowego, nadaniem stopnia doktora. Tak, i jeszcze to drugie pytanie, które chciałabym dokończąc już tę część, czy po złożeniu rozprawy doktorskiej ten kandydat do tytułu naukowego ma jakiś ustawowy czas na to, aby ta obrona się odbyła? Czy tak naprawdę on może być przez kilka lat w takim zawieszeniu, jeżeli na przykład jego warunki, nie wiem, zdrowotne przykładowo nie pozwolą na to, żeby ta obrona odbyła się w trakcie kilku najbliższych miesięcy po złożeniu rozprawy? Więc teraz osiągnę kwintesencję wyrachowania prawniczego i odpowiem, to zależy. To znaczy, oczywiście przepisy nie mówią nam, że ta obrona musi się odbyć w jakimś czasie,
Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że nasza rozprawa doktorska national musi być oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego. Więc jeżeli my ją złożymy i będziemy czekali za długo, to może się okazać, że ktoś osiągnie podobne wyniki i nasze rozwiązanie już nie będzie oryginalne. Tak? Więc to jest zawsze ryzyko, z którym się mierzymy. W ciągu kilku miesięcy raczej to się nam nie zdezaktualizuje. Tak, i tutaj jakiegoś istotnego ryzyka nie ponosimy. W naukach prawnych to jest na przykład szczególnie istotne, że może nam się stan prawny do góry nogami w ogóle wywrócić i to też na to trzeba po prostu wtedy uważać. Natomiast nie ma takiego ustawowego ograniczenia, natomiast trzeba po prostu uważać na to, żeby nasze wyniki, nasza rozprawa doktorska nadal stanowiła oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, nadal była istotnym dziełem artystycznym, była pracą konstruktorską czy wdrożeniową, rozwiązującą jakiś istniejący problem. Dobrze, dziękuję. Teraz chciałabym, Aniu, do Ciebie zwrócić się z taką prośbą o to, abyś wskazała, jakie praktyczne rady dalibyśmy obecnym doktorantom, aby właśnie sprawnie napisali i obronili swoją rozprawę doktorską. No, myślę, że poruszę kilka sprawdzonych praktyk, być może oczywistych, ale będą to praktyki, które naprawdę pomagają sprawnie napisać i obronić tą rozprawę doktorską, która co prawda jest jeszcze przede mną, ale myślę, że po pierwsze to dobry plan to podstawa, czyli już na początku doktoratu, najlepiej w pierwszym roku, gdy przygotowujemy indywidualny plan badawczy, warto sobie starannie rozplanować poszczególne etapy pracy. Plan powinien być realistyczny i myślę, że to jest bardzo ważne, czyli w tym planie uwzględnić czas na badania, analizę wyników, przygotowanie publikacji oraz redakcję samej rozprawy. Po drugie, coś kluczowego, czyli utrzymywanie regularnego kontaktu z promotorem. Doskonale zdaję sobie sprawę, że czasem występują różnego rodzaju konflikty, sytuacje, ale warto o tym pamiętać, żeby nie odkładać tych konsultacji na później. Lepiej omawiać z opiekunem nawet nadpracowane fragmenty pracy, niż czekać kilka miesięcy z gotowym rozdziałem, który może wymagać później gruntownych poprawek. Pamiętajmy, że promotor ma doświadczenie i często potrafi bardzo szybko wskazać właściwy kierunek dalszych działań. Jest on takim naszym mentorem. Po trzecie, nie zostawiajmy pisania na koniec. To jest bardzo częsty błąd, który prowadzi do stresu i pośpiechu. Warto zacząć pisać sobie wcześniej, choćby szkicować rozdziały, przygotowywać przegląd literaturowy czy wstęp. Pisanie jest to proces, który tak naprawdę dojrzewa razem z badaniami i warto zadbać o to już wcześniej, na wcześniejszych etapach. Po czwarte, korzystajmy z dostępnego wsparcia. Wiele uczelni, organizacji, fundacji oferuje szkolenia, warsztaty pisania naukowego, szkolenia z zarządzania czasem, planowania badań, czy ogólnie pisania artykułów. Potrafią one naprawdę znacząco ułatwić pracę. Warto też rozmawiać z innymi doktorantami, bo wymiana doświadczeń wiadomo, że jest bardzo pomocna. Nie bójmy się również prosić o pomoc w kwestiach formalnych. Ja tutaj wciąż wrócę do naszego Rzecznika Praw Doktoranta, ale również myślę, że lokalnie można się zwrócić do sekretariatu szkoły doktorskiej, czy myślę, że przede wszystkim do samorządu doktorantów, który z pewnością i posłuży poradą, ale również wsparciem w sytuacjach problematycznych. I tak myślę, że na koniec również warto poruszyć kwestię też tego dbania o siebie, czyli praca nad doktoratem powinna być systematyczna. Należy wykazać się olbrzymią cierpliwością. Myślę, że też bardzo kluczowa jest wytrwałość, ale też ta równowaga między życiem prywatnym a naukowym. Odpoczynek i regeneracja są zupełnie tak samo ważne jak godziny spędzone w laboratorium czy bibliotece. Przemęczenie i brak balansu to tak naprawdę najprostsza droga do wypalenia, a pamiętajmy, że zdrowy doktorant to skuteczny, efektywny doktorant. Ja też może w tym miejscu przypomnę, bo wielokrotnie już
wiele osób się do mnie odezwało, gdzie właśnie na tym końcowym etapie finalizowania kształcenia w szkole doktorskiej, że faktycznie ten stres był na tyle silny, że faktycznie potrzebowali tego wsparcia psychologicznego, które my jako KRD w tym roku również zapewniamy w ramach programu PhD Well i tutaj też chciałabym, żeby to padło, że wciąż prowadzimy zapisy na bezpłatne konsultacje psychologiczne, więc jeżeli tylko ktoś jest w potrzebie, w nagłej sytuacji, jesteśmy też po to, żeby pomagać nie tylko od tej strony prawnej, czy legislacyjnej, czy ogólnie zabiegać o takie prawa doktorantów, ale również chcemy pomagać troszkę na tyle, na ile potrafimy i możemy, z takimi miękkimi rzeczami, jak również te konsultacje psychologiczne, które są ogólnodostępne dla całego środowiska doktoranckiego w Polsce. Bardzo dziękuję. Pani doktor, tak nie wiem, czy mogłabym tutaj skromnie poprosić, natomiast bardzo ciekawi mnie ta perspektywa osoby, która już ma tytuł naukowy doktora. Czy ma Pani takie przemyślenia ze swojego czasu realizacji rozprawy, które są nadal aktualne, a które warto, żebyśmy też usłyszeli? Tak, co do zasady ja się zgadzam z tym, co Państwo powiedzieli, że to by było tak najlepiej. Niestety rzadko tak wychodzi. I ja akurat pisanie zostawiłam zupełnie na koniec, więc jakby mój doktorat powstał bardzo szybko, bo to znaczy szybko, no oczywiście robiłam badania i to nie było szybko, ale jak już miałam wyniki tych badań, to no, pisałam po wiele godzin dziennie, więc polecam też ten urlop, o którym pani przewodnicząca wspomniała, bo ja z tego skorzystałam i to rzeczywiście jednak pomaga. Więc nie zostawiaj pisania na koniec, zgadzam się, ale jak zostawiłaś, to też się da. Ja pisałam właściwie bez przerwy do późnych godzin nocnych z przerwami na zdrowe posiłki i to jest ważne, bo jednak był moment, że jadłam to, co jadłam, ale no, to nie był, że to jakiś fast food, bo było szybko, ale to jest krótkoterminowa strategia, bo potem człowiekowi dużo gorzej się żyje, w ogóle już nie wspomnę o myśleniu, więc z przerwami na jedzenie i spacery z psem i to bardzo polecam. Jak się ma psa, to można chodzić z psem, ale jak się nie ma psa, to po prostu chodzić, robić takie przerwy higieniczne, to drastycznie zwiększa jakość takiej pracy kreatywnej. No, powiem tak, dla mnie doktorat był bardzo trudnym okresem. To nie jest żaden sekret, więc też podzielę się tym z Wami. Ja wtedy chorowałam, miałam ciężką depresję i myślę, że promotor jest bardzo ważnym elementem doktoratu. I jeżeli dobrze wybraliście tego swojego mistrza, tą osobę, która Was będzie wspierać, to jest już połowa sukcesu. Ja mimo bardzo trudnej sytuacji, też rodzinnej, ciężkiej choroby, udało mi się ten doktorat dokończyć właśnie dzięki temu, że zaufałam w pewnym momencie tej kobiecie, która wzięła mnie pod swoje skrzydła i też troszeczkę pozbyłam się takiego wstydu, bo no miałam w sobie taki wstyd, że się do niej właśnie przez wiele tygodni nie zgłosiłam. No było mi trudno i po prostu też ten doktorat nie był w ogóle moim priorytetem, ale w pewnym momencie poszłam do niej po prostu pogadać i to był najlepsza decyzja i początek tego, że ten doktorat w ogóle zaczął się dziać. Ona w swojej bardzo dużej mądrości i też takiej dojrzałości emocjonalnej gdzieś tam mi takie malutkie kawałki, malutkie kamyczki wrzucała bardzo delikatnie i tak pomału to się zaczęło kręcić i ja rzeczywiście dzięki niej skończyłam ten doktorat zupełnie samodzielnie, gdzie wydawało mi się to nie do osiągnięcia. To znaczy ja już byłam w takim momencie, że myślałam, że to się po prostu nie wydarzy i jakby tutaj nie ma nawet o czym dyskutować. Ale z takich bardzo prozaicznych rzeczy to należy robić. To znaczy po prostu robić, siadać i zmuszać się do tego, żeby pisać. Pisać albo myśleć, albo czytać, ale cokolwiek robić. Może się wydawać, że nie wiemy, że nam się nie chce, ale nawet jeżeli napiszemy pół strony, to jest ciągle więcej niż 0 strony.
I a propos tego, co pan Przemysław powiedział o tym, żeby czytać doktoraty z innych uczelni, to jest bardzo mądre. Ja w ten sposób właściwie przygotowałam szkielet swojej pracy, to znaczy on był gdzieś tam z promotorką przygotowywany, ale potem ja coś tam w nim zmieniałam i ja nie boję się i nie wstydzę się powiedzieć, że pierwotny szkielet mojej pracy to było właściwie skopiowany kropka w kropkę spis treści koleżanki z Uniwersytetu Warszawskiego. Koleżanki znałam ją, ale nie czytałam jej doktoratu, po prostu w pewnym momencie tam zajrzałam. U profesora Obuja pisała. Jak zobaczyłam jej spis treści, mówię, to jest idealne, będzie mi też pasowało. Dzisiaj ten spis treści i ta struktura pracy jest zupełnie inna, ale to mi pozwoliło pracować dalej. Właśnie zrobić sobie takie małe kawałki, które potem będę uzupełniać i to jest super, to Wam polecam. No i ostatnia rzecz, zarządzanie bibliografią. Ja jestem człowiekiem chaosem, mam zawsze otwartych kilkadziesiąt zakładek w przeglądarce, zawsze mnóstwo PDF-ów, nie, no to ja szczerze mówiąc nie potrafiłam w ogóle się odnaleźć w tym, co w czasie doktoratu robiłam i ja akurat skorzystałam z Mendeleya, ale jest tych rozwiązań wiele, nie wiem, które jest teraz najlepsze, bo niekoniecznie teraz piszę, ale uratowało mnie takie narzędzie, które pozwalało ściągać te PDF-y z metadanych, ściągać po prostu wszystkie informacje i potem automatycznie to wsadzać do Worda. Tam są też takie opcje, że można sobie coś zakreślać, robić notatki. To mnie uratowało, bo gdybym używała takich normalnych narzędzi, takich normalnych narzędzi do PDF-ów, czy takie jak się ma na komputerach tam podgląd, że można coś, to w ogóle bym utopiła się w tym wszystkim, w jakichś notatkach, w jakichś dyskach wirtualnych. To musiało być automatyczne narzędzie, które robiło to za mnie. Na pewno macie teraz jakieś lepsze rozwiązania, to chętnie kiedyś od Was się nauczę i posłucham, ale dobrze jest z czegoś takiego skorzystać, co potem nam jednym kliknięciem zrobi. I też jeżeli komuś pozwalają finanse, to korzystać z pomocy profesjonalistów czy osób, które Was odciążą z jakiejś pracy. Teraz mamy też AI, więc podejrzewam, że to, za co ja na przykład zapłaciłam, po prostu koledze zapłaciłam za to, żeby mi pomógł uporządkować pewne dokumenty, właśnie w tym Mendeleju też, to podejrzewam, że może Wam zrobić AI, więc co możecie, jakby, to jest oczywiście etyczne i możecie sobie na to pozwolić finansowo, outsourcujcie, przy czym ja nie mówię o wielkich kosztach, bo to, co ja poniosłam, to było 600 zł, to nie było dużo. Ja po prostu nie miałam już capacity, żeby zrobić to samodzielnie, ze względu też na to, że cisnęłam tą pracę oczywiście na ostatni moment, ale ja jestem przekonana, że większość prac tak powstaje, więc myślę, że to jest taka rada raczej uniwersalna. Dobrze, już zmierzamy do końca, dlatego Przemku, gdybyś jako doktorant, który finalizuje swoją rozprawę doktorską, miał pewne przemyślenia, z którymi chciałbyś się z nami podzielić, to bardzo proszę o kilka porad dla doktorantów. Ciężkie się losowało. Myślę, że to, co to jest może jedną rzecz powiem, którą mi było trudno przyjąć na początku doktoratu i którą się bardzo bulwersowałem, a po czasie widzę, że trzeba było się słuchać, kiedy mój promotor to powiedział. I nie tylko mój promotor. Doktorat to jest taki projekt, który trzeba po prostu zrobić i przez niego przebrnąć. I ja rozumiem, że w momencie, w którym rozpoczynamy doktorat i mamy bardzo wzniosłe ideały, jak świetną będzie nasza rozprawa doktorska, to po prostu nie przyjmujemy tego do wiadomości, ale rzeczywiście ten czas jest bardzo ograniczony, podczas którego możemy go napisać, rozprawę doktorską napisać, więc jeżeli jest tak, że kusi nas zrobić najwybitniejszy projekt na świecie, który zmieni oblicze nauki, to dobrze jest mieć te ambicje i dobrze ją w sobie hodować. Natomiast doktorat to jest taki projekt, do którego po prostu trzeba usiąść i go napisać. Zostawmy sobie coś na habilitacji, zostawmy sobie coś na profesurę. To znaczy, jeżeli mamy już taki pomysł, który będziemy mogli rozwijać dalej, to super. Natomiast doktorat trzeba po prostu usiąść i napisać. To jest projekt skończony w czasie. Jest bardzo dużo rozproszeń, na które chcielibyśmy też odpowiedzieć. Tu konferencja, tam konferencja, tu jest oferta jakiejś publikacji.
Super, to są świetne okazje i cieszymy się, że je mamy. Ja się cieszę, że je miałem i że je mam, ale też właśnie one często mogą nas odciągać. Bądźmy bardzo selektywni też w odniesieniu do tego, na co się zgadzamy, na co wyrażamy zgodę, jakie projekty realizujemy. Myślę, że to jest taki zestaw porad, który chciałbym usłyszeć inaczej. Chciałbym przyjąć do wiadomości, bo ja je usłyszałem, ale niekoniecznie przyjąłem do wiadomości. Chciałbym przyjąć do wiadomości, kiedy rozpoczynałem swój doktorat. Bardzo dziękuję. Zgadzam się ze wszystkim, co Państwo powiedzieli. Myślę, że tu rozmawiamy o rozprawie doktorskiej, więc docelowa grupa słuchaczy to są doktoranci. Natomiast ja jeszcze dopowiem jedno zdanie, ponieważ wiem, że my jako osoby, które gdzieś uczestniczymy w tych strukturach uczelnianych czy ogólnopolskich, tak jak Krajowa Reprezentacja Doktorantów, to już zauważyłam, że przychodzą do nas kandydaci do szkoły doktorskiej i niejednokrotnie zdarzyło mi się zauważyć, że przygotowanie do rekrutacji, przygotowanie tego projektu okazuje się dla mnie, już osoby, która jest jeszcze w trakcie kształcenia, już wiem, że to jest nierealne. I też nierealne do wykonania, i też zwróciłam uwagę niejednej osobie, żeby porozmawiała ze swoim przyszłym promotorem, że to, co wpisujemy w projekt, później należałoby przenieść na ten etap wykonania. Natomiast jeżeli projekt jest przygotowany na przykład na kwotę 500 000, no to niejednokrotnie osoba bez doświadczenia szybko potrafiłaby wykazać, że to jest właściwie nie do zrealizowania, jeżeli to jest projekt w samej szkole doktorskiej. Jeżeli jest projekt, który na przykład realizujemy w ramach projektu z Narodowego Centrum Nauki i ten projekt jest wpisany w kosztorys, że będzie kosztował tak wysoko, faktycznie zgodzę się, że należy go realizować. Natomiast zauważam, że czasami pojawiają się właśnie bolączki doktorantów i problemy z realizacją, dlatego że wyjściowo projekt, który był przygotowany, był po prostu nierealny. Że tutaj Przemek bardzo dobrze nam wskazał, że rozprawa doktorska ma charakter oryginalny, a nie taki, jak ma mieć na przykład na habilitację, że to jest zupełnie inny etap przygotowywania danych badań i pamiętajmy, że praca oryginalna to nie jest taka praca, gdzie musimy całkowicie ten projekt mieć nowatorski, tylko możemy wykazywać, że niektóre pojedyncze elementy nie zostały zbadane i my chcielibyśmy to wykazać w czymś tak naprawdę, co już potrafimy znaleźć w bibliografii. Jeżeli Państwo pozwolą, to bardzo chciałabym podziękować, że zgodziliście się uczestniczyć w dzisiejszym webinarze. Moi i Państwa gośćmi byli pani dr Zuzanna Chazówska. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów magister Anna Nieczaj. Dziękuję bardzo. I ekspert prawnik pan magister Przemysław Mroczkowski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dobrej nocy. Dobranoc.